Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku rekordowy deficyt budżetu rosyjskiego, roczny plan wykonany w 2 miesiące. Imperium z patyków i innych substancji ma problem z zamykaniem butelek win. Trump obiecał, że po wygranych wyborach nie przekaże pieniędzy Ukrainie na obronę. Nie, Rosja nie wygrywa. To cytat z opracowania ekonomistów z Uniwersytetu Kalifornijskiego. Zapraszamy. Dzień dobry. Z tej strony Paweł Jeżowski i Mateusz Lech. Tak, dzień dobry, witajcie. Poniedziałek, początek tygodnia, zostało nam tylko 5 dni do weekendu, więc trzymajcie się z nami. Kilka godzin będzie szybciej, bo będziecie skupieni na naszej rozmowie, a my nie przedłużając, bardzo dziękujemy wszystkim, którzy oglądają, wspierającym patronom, przede wszystkim wspierającym i patronom, bo pamiętajcie, to dzięki Wam możemy się rozwijać i możemy kręcić po 2 programy dziennie. Ja już oddaję Pawłowi głos, przechodzimy do paska, a później szybkie, krótkie informacje. Tak, pamiętajcie o 17:00 dzisiaj spotkanie, będziemy odpowiadać na Wasze pytania. Natomiast jeżeli chodzi o pasek, to takie mieszane informacje, raczej złe. Z poniedziałku, poniedziałki najczęściej bywają dobre, a ten poniedziałek dla Rosjan taki nieszczególny. Spadki na Uralsie, spadki na gazie, wzrosty delikatne na walutach. W sumie ten tydzień nie zapowiada się jakoś szczególnie, a pamiętajmy, że w tym tygodniu rozpoczynają się wybory oczywiście w Rosji już w piątek, kilkudniowe oczywiście. Będzie głosowanie, wiadomo już kto wygra. Jeżeli nie wiecie, to musicie zmienić kanał, tak, bo znaczy, że coś z wami jest nie tak. Natomiast przechodząc już do krótkich informacji, to zanim jeszcze przejdziemy, no to 2 informacje. Dzisiaj o 17:00 mamy spotkanie z patronami, fanami i odpowiadanie na wasze pytania. Jutro, jeżeli się uda, będzie komentarz dnia, a prawdopodobnie będzie materiał z Wojtkiem Jakubikiem i taki mamy mniej więcej plan. Będziemy pewnie to nagrywać dzisiaj lub jutro rano. Ważna informacja, o 17:00 też powiemy o naszym spotkaniu na żywo z Wami. Nie wiem, czy wszyscy oglądali z zeszłego wtorku wywiad z Michałem Wiśniewskim. Są organizowane targi w Warszawie. Na tych targach my będziemy mieli występ, swoją prelekcję, darmowe bilety dla wszystkich fanów Kremlinki. Wystarczy wejść w tamten materiał, tam jest link, jak to zrobić. Więcej po południu opowiemy i podamy jeszcze raz te wszystkie informacje. Już gorąco zapraszamy, no bo będziemy mieli okazję po raz drugi się spotkać na żywo. A teraz Paweł, chcesz zaczynać? Dobra. Ja przechodzę do herbaty, a ty czytasz wiadomości. Okej. Francuski minister spraw zagranicznych wezwał do rozmowy z Rosją w języku równowagi sił. Tu mamy znowu takie kolejny raz ze strony Francji ostre wezwania dla wszystkich, w NATO chyba bardziej niż na świecie. Tak, mamy kolejny przeciek do Politico francuski. Politico pisze, że Francja tworzy sojusz państw, które mogłyby wysłać wojska na Ukrainę. Tak. W Politico najczęściej przecieki nie zdarzają się przypadkiem, a więc tutaj widać, że to jest zamawiany tekst przez tą dyplomację francuską. Ukraina negocjuje z Japonią i Kanadą, aby otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, dopóki Kongres USA nie zatwierdzi pomocy dla Kijowa. Tak podało Financial Times. Dla Financial Times przewodnicząca Komisji Budżetowej Rady Najwyższej. Tak, i ona to jest ciekawa wiadomość, dlatego że tutaj się mówi, że Kanada i Japonia miałyby być takim proxy, jeżeli chodzi o dostarczanie pomocy, do momentu, kiedy ta pomoc nieodblokowana by została w Stanach Zjednoczonych, jeżeli w ogóle zostanie odblokowana, bo mamy też wypowiedzi najnowsze Trumpa, które sugerują to, co sugerują i sobie to o tym powiemy. Natomiast Japonia rozważa po raz kolejny zniesienie ograniczeń dotyczących właśnie eksportu broni i wysłania tej broni, które
jak gdyby sama sobie narzuciła po tej klęsce w wojnie ze Stanami Zjednoczonymi. No i teraz prawdopodobnie będzie tutaj współpraca i produkcja dla Stanów Zjednoczonych, jak i być może również wysłanie jakiejś broni nawet na Ukrainę. Nawet o tym się mówi. Kanada na pewno, bo już to realizuje. Okay. Mamy też, słuchajcie, informacje i o tym dzisiaj będzie troszeczkę więcej. Ministerstwo Transportu zażądało od rosyjskiego rządu z Narodowego Funduszu Dobrobytu około 300 miliardów rubli na zagraniczne samoloty. To jest ten projekt wykupu tych samolotów i powrotu w przyszłości na światowe rynki. Problem jest tylko taki, że tam nie ma już tej płynnej części, o tym będziemy mówili, bo się pojawiła dziura. Bardzo ładnie ją pokazałeś na początku, natomiast tak, pojawiła się dziura, no i tą dziurę trzeba pokryć z Narodowego Funduszu, a już nie ma z czego pokryć, a jeszcze Aeroflot, no może nie starczyć dla wszystkich. Tak, a jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej o samolotach, to już mamy nagrany w piątek wywiad z pilotem samolotów pasażerskich, który nam opowie o całych technikaliach, jak to wygląda z samolotami, lotami, serwisami, więc już teraz gorąco zapraszam, piątek 17. Ja przechodzę dalej. Ukraina nie zamierza przedłużać obecnej umowy z Rosją o tranzycie gazu ziemnego do państw europejskich po jej wygaśnięciu z końcem 2024 roku. Poinformował o tym w wywiadzie dla austriackiej gazety Kurier minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko. Czyli się dzieje to, co przewidywaliśmy, to o czym mówiliśmy. Tak, natomiast tam mogą być rozmowy z poszczególnymi krajami, no głównie Słowacja i Austria, natomiast no, tego czasu jest coraz mniej. No, Austriacy są przekonywani przez Unię Europejską, żeby nie korzystać z rosyjskiego gazu i na razie taka linia jest przyjęta, zobaczymy, czy to się nie zmieni. Mamy informacje z Litwy i tutaj wypowiedź. Niektórzy litewscy biznesmeni nadal utrzymują więzi biznesowe z Rosją mimo działań wojennych na Ukrainie i skrajnie niekorzystnych warunków dla zachodnich firm, wynika z raportu Departamentu Bezpieczeństwa Państwowego Litwy i drugiego Departamentu Służby Operacyjnej. No, czekamy na jakieś informacje z naszej strony, bo tutaj wydaje się, że też niektórzy biznesmeni mają kontakty i współpracują, jeżeli chodzi o obchodzenie sankcji. No tak. Rosjanie zaczęli być masowo usuwani z lotów do Argentyny po gwałtownym wzroście emigracji do tego kraju. O tym wspominaliśmy już jakiś czas temu. Były przypadki, że kobiety w ciąży leciały rodzić do Argentyny. No teraz być może w dalszym ciągu ten proceder trwał, natomiast no, są już usuwani, bo za dużo tego do Argentyny uciekło. Tak, tam był ostatnio taki słynny lot Soczi i część pasażerów zostało poproszonych o opuszczenie. Znaczy nie zostało dopuszczonych do samolotu przy odprawie, tak, czyli oni już mieli bilety, wszystko mieli i po prostu nie zostali wpuszczeni do samolotu. Z niewiadomych przyczyn, tak, nie podano im przyczyn, powiedzieli, że nie mogą lecieć i koniec. Ale kto to zablokował w tym Soczi? Argentyńczycy czy Rosjanie zablokowali? Argentyńczycy, z tego co ja rozumiem, tak, no nie było zgody, dostali taką informację, natomiast wiesz, my tego nie wiemy oczywiście. No tak. Gdzieś tam patrzymy to, co jest w tych rosyjskich mediach, tak, i tu akurat ich narracje. No ale wydaje się, że tak, że to jak gdyby nie było, znaczy była informacja, żeby nie lecieli, bo i tak nie przejdą, wiesz, tej kontroli paszportowej po stronie argentyńskiej, tak, bo do tej pory było często tak, że już w Argentynie byli, że tak powiem, cofani, a tu już była informacja, żeby nawet nie próbowali, tak. Tak. Więc może i lepiej. Mamy za to informację z rosyjskiego rządu. Rosyjskie władze przygotowują się do złagodzenia przepisów dotyczących osobistych funduszy powierniczych dla oligarchów i zamożnych obywateli z minimalnym wkładem w wysokości 100 milionów rubli. I jeżeli będziesz miał taki wkład, to cię nie będą pytali skąd. Jeżeli będziesz chciał zmienić jurysdykcję na rosyjską,
to jedynie będzie się interesowało tobą. Już wcześniej było to Ministerstwo Sprawiedliwości, robiło audyty, skąd te pieniądze, a teraz jedynie służba podatkowa będzie interesowała się, żebyś płacił podatki w przyszłości. Ale to nawet na przykład argentyński gangster może sobie tam te pieniążki przelać i ma je bezpieczne wtedy? No, czy bezpieczne, to ja bym nie szalał, że w Rosji bezpieczne, tak. Ale czy to jest taka pułapka? Tak, takie, że nie będziemy wam sprawdzać i jest moratorium, oni lubią, moratorium właśnie na sprawdzanie takiej, legalności. Okej, to jeżeli macie równowartość 100 milionów rubli, nie wysyłajcie tam. Pierwsze 2 miesiące okazały się katastrofalne dla przemysłu naftowego i gazowego, jak wynika z monitoringu przepływów finansowych branży przez Bank Centralny. Przychody były o 12% niższe od średniej dla czwartego kwartału. Zwiększają się opóźnienia i zatory płatnicze. No i co ja mam powiedzieć poza tym, że nie mówiliśmy, no po prostu. Nie, tu będzie taka informacja na temat dochodów budżetu, a w polskiej prasie widziałem i na polskim Twitterze nasi eksperci mylą te dwie rzeczy, mówiąc, że Rosjanie coraz więcej zarabiają, jeżeli chodzi o przemysł surowcowy, myląc dochody budżetowe z dochodami firm. A więc słuchajcie, dochody firm spadają, tak? 12% spadek, jeżeli chodzi o przepływy. Zaległości są powyżej 2 miesięcy, tak? Chyba średnia jest tam 2,5, już podchodzi za moment, będzie pod 3. Że jest zaległość, no to jest normalnie, no bo nikt nie płaci z góry, tak? Czy jak gdyby następnego dnia po dostawie. Ale Rosjanie swego czasu słynęli, że mieli krótkie okresy jeszcze przed konfliktem, natomiast teraz dochodzi do dosyć długich. No i też jest takie ryzyko, że na przykład nie zapłacą, tak jak Turcy, nie wiadomo kiedy zapłacą. Hindusi też się opóźniają, tak? Jedynie Chińczycy są w miarę tutaj tak zgodni z tymi umowami, co mają. Tu liczycie, ile to jest 100 milionów rubli? No to akurat jest prosto, bo tutaj 1 euro to jest mniej więcej 100 rubli. Więc nie macie za bardzo tutaj co liczyć. Tak, tu już na złotówki są przeliczone nawet. Więc. To już przeliczacie. No tak, okej. Teraz mamy informację, jeżeli chodzi o Kongres USA, który wszczął śledztwo w sprawie pojawienia się komunikacji satelitarnej Elona Muska z rosyjskimi wojskami na Ukrainie, to znaczy z systemu, a nie Elona Muska. Tak. Chociaż może i Elona też by się przydało wszcząć śledztwo, bo jego powiązania też wyglądają ciutkę dziwnie. Elon ma słabszy czas ostatnio, zdecydowanie. Tak. Więc jak najbardziej. Tu mam informację, Paweł, chyba nie dopisałeś. Putin odwołał naczelnego, chyba chodziło ci admirała floty, bo takiego odwołał wczoraj wieczorem. No dowódcę marynarki wojennej, co nie dopisałem. To ja nie mam całego, to musisz to przeczytać. Ja Putin odwołał naczelnego mam. Widzisz, to już zapisałem. Putin odwołał naczelnego dowódcę marynarki wojennej Nikołaja Jewmenowa, który odpowiadał za aktywne wprowadzanie nowych technologii w procesie budowy okrętu i wzmacnianie ochrony floty przed dronami. Poważnie, to było jak gdyby jego główne zadanie. Na jego miejsce no to właśnie tak się wywiązał, tak, odpłacił tak tutaj za zaufanie. 30% floty niesprawne, możemy dyskutować, chociaż są tacy eksperci, mówią, że to nic, nie? Efekt jest taki przede wszystkim, który Ukraińcy chcieli uzyskać, odblokowanie korytarza tymczasowego zbożowego. On nie jest optymalny, ale jest. Ale wcale nie jest taki nieoptymalny, o czym zaraz opowiem też. Ale sukces jest, tak? No tutaj naprawdę, trzeba być prorosyjskim jakimś lobbystą albo być jakimś zupełnie, nie wiem, zaślepionym, żeby nie widzieć, że Ukraińcy po prostu im się tutaj udało, tak? Zresztą to odwołanie też pokazuje, że Rosjanie nie są zadowoleni z ostatnich sukcesów admirała, i powołali na to miejsce Aleksandra Mojsiejewa.
A jeżeli chodzi o tego admirała, no nie spodziewałbym się tutaj jakichś też sukcesów. No ale może będzie bardziej zachowawczy i może będzie mniej strat, tak? Zobaczymy. Ja serdecznie witam Jarosława w gronie naszych członków, takich specjalnych. Czytaj dalej. Witamy i dziękujemy. Ukraiński film 20 dni w Mariupolu otrzymał Oscara jako film dokumentalny. Ja czytałem, że jest dobry, w najbliższym czasie spróbuję obejrzeć. Tak, natomiast jutro będziemy mówić o stawkach za transport kontenerów, ponieważ no, mamy, że tak powiem, dosyć duży wzrost. Stawki za transport kontenerów z centrum Rosji na wschód, szczególnie na Daleki Wschód, zaczęły gwałtownie rosnąć w marcu. W niektórych przypadkach mamy wzrosty 30-krotnie. Rosyjska kolej ma problemy po prostu z transportem. Jest to związane z tym, co się dzieje na Morzu Czerwonym z jednej strony, z drugiej strony na priorytecie teraz węgla i z trzeciej strony zakaz eksportu, o czym mówiliśmy, że przypcha jeszcze dodatkowo rosyjską tą kolej. No i teraz oni po prostu muszą to priorytetyzować, a te kontenery są na ostatnim miejscu teoretycznie, dlatego Rosjanie narzucają dosyć duże stawki i no, tworzą się zatory te już nie płatnicze, a transportowe. Logistyka nie, a jeszcze są te dostawy na front, które też mają pierwszą kolejność. Dokładnie. Teraz, jako że zrobiliśmy krótkie informacje, pierwsza część kubka. Paweł, czyń z honory, podaj pierwszy człon hasła. Budżet. Ja sobie zapisuję, bo mam pamięć krótką i chyba przechodzę już do pierwszej, dłuższej informacji. Nie, ty przechodzisz. Tak. Zaczniemy, słuchajcie, od informacji dotyczących budżetu. W zeszłym roku ten budżet i deficyt, który się pojawił, wywołał wiele zamieszania. No i mamy trochę powtórkę z rozrywki, czyli informację, że i o tym mówiliśmy, tak, że tam mieliśmy już odczyty w lutym, że są dosyć duże wydatki i to się potwierdziło. Mamy informacje, które przekazało rosyjskie Ministerstwo Finansów. W pierwszych 2 miesiącach 2024 deficyt osiągnął niemal planowaną dziurę, czy planowany cel na cały rok. Tak, a więc 2 miesiące zrobili. Pracowicie są, szybko poszło. Tak, szybko poszło. W zeszłym roku to zajęło chyba tak 3-4 miesiące, natomiast w tym już 2, chociaż po 2 już wiedzieliśmy, że ten deficyt będzie osiągnięty. Po styczniowym, tylko że tam w zeszłym roku w styczniu były duże wydatki, w lutym też, ale już mniejsze i potem zaczęło im tam cudownie to rosnąć, różne tutaj mieliśmy przeksięgowania, co powodowało, że ta kasa i brak tej kasy no, był jednym z hamulców, jeżeli chodzi o dodatkowe wydatki również na ten system wojskowy. Natomiast tutaj w styczniu rząd podał, że ten budżet był zrównoważony, bo tylko była dziura w wysokości 308 miliardów rubli, natomiast dosyć mocno wzrosły wydatki, pomimo zwiększonych dochodów, o tym za moment. W rezultacie Ministerstwo Finansów podaje, że za 2 miesiące no, zrobili 1,5 biliona rubli, a cała dziura jest szacowana na 1 600 000, czyli tak naprawdę to teoretycznie miesiąc i będzie już zrobiony cel na ten rok. Problem, który tu się pojawia, no to pojawia się, jeżeli chodzi o Fundusz Dobrobytu, bo w Funduszu Dobrobytu, patrząc na wydatki właśnie Aeroflotu, patrząc na zapotrzebowania poczty, górnictwa, zobaczymy, co będzie z koleją, bo teraz niby mają te dochody dodatkowe, no ale jednak tam dziura i problemy są dosyć duże, natomiast no, wszystkie firmy te państwowe chcą dotacji i żądają dotacji od państwa. Szczególnie zła sytuacja jest, jeżeli chodzi o górnictwo, tam są dosyć duże straty. Natomiast no tutaj zakłada się, że ta dziura budżetowa w tym roku miała być pokryta z Funduszu Dobrobytu. Więc jeżeli ona ma być pokryta,
no to już została pokryta. Więc tam już części płynnej juanów nie powinno być teoretycznie. Zostaje tylko złoto. O tym mówiliśmy, że tak już jest prawdopodobnie, tak z miesiąc temu. No i tu też wskazuje się na jedną rzecz, że wydatki w pierwszych 2 miesiącach wyniosły, słuchajcie, 6,5 biliona rubli i to jest rekord, jeżeli chodzi o ten rok i oczywiście zeszły rok, to cały czas rośnie. Jak to wygląda na miesiące? Prawdopodobnie 2,7 biliona rubli w styczniu i 3,8 biliona w lutym. Wzrost w porównywalnym z analogicznym okresem 2023, który był już rekordowy, no to jest 17%. Przypomnijmy jednak, że Ministerstwo Finansów od maja 2022 teoretycznie nie ujawnia struktury wydatków i ich bieżącej realizacji, powołując się na chęć zmniejszenia ryzyka wprowadzenia nowych sankcji, a więc teoretycznie powinno podać poprawną wartość, natomiast może kłamać, jeżeli chodzi o rozkład na przykład styczeń-luty. Tak, no może ukrywać, tak? A ukrywać znaczy, że może podawać również fałszywe informacje w tym względzie, a więc mogło być tak, że w styczniu już te wydatki były, natomiast oni ogłosili je w lutym. Niemniej, pomimo tego, że ministerstwo może dowolnie przesuwać pozycje pomiędzy styczniem i lutym i rolować wydatki, w okresie styczeń-luty podaje, że dochody budżetowe wzrosły w porównaniu z zeszłym rokiem o 59%. Tutaj jest 5 bilionów rubli. Należy pamiętać, że w zeszłym roku były bardzo niskie, no i tutaj wskazywało się na tą niską bazę, no i znowuż pewne przeksięgowania w stosunku do roku 2022. I teraz tak, dochody niezwiązane z ropą i gazem wyniosły 3,4 biliona rubli. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że tutaj powodem wzrostu jest otrzymanie dochodów nieopodatkowanych o charakterze jednorazowym i nie spodziewa się, że w przyszłych miesiącach będą tego typu dochody. Jednak w wartościach bezwzględnych wzrost w dużej mierze wynika z podatku VAT. No i tutaj wpływy z podatku VAT poza gazem i ropą za 2 miesiące 1,86 biliona rubli. No i tutaj można powiedzieć dobrze, ale, już pojawia się pewne ale, bo wzrost tego poboru podatku VAT w porównaniu z dosyć kiepskim początkiem 2023 roku jest o 15%. I to jest niższa dynamika niż ta, która się utrzymywała w 2023 roku. I są to niższe kwoty niż te, które były w 2023. Może to niepokoić z uwagi właśnie na niską bazę i spadek dynamiki tego wzrostu VAT. Jest to poniżej realnej inflacji, może świadczyć już o efekcie stóp procentowych i hamującej konsumpcji. Zobaczymy, jak to silne będzie, bo my tego nie wiemy i chyba rząd też tego nie wie, ani bank centralny, natomiast ponieważ nie widzimy jeszcze tych danych Rostatów, które by potwierdzały, natomiast no jednak widać, że przyhamowanie tego wzrostu VAT jest realne. Zobaczymy następne miesiące. Natomiast tu też myślę, że wstrzymanie akcji kredytowej ma wpływ, no bo konsumpcja jest napędzana przez dostęp do kredytów, a tam koniec zeszłego roku i początek tego jest jednak ograniczenie w dostępności Tak, no mówię, no spadek gdzieś konsumpcji, tak, no efekt stóp, tak. No. Dochody z ropy i gazu wzrosły, słuchajcie, o 71%, no i to jest właśnie to nieporozumienie, które często widuję. W porównaniu ze styczniem w lutym ubiegłego roku. Wynika to głównie, pamiętajcie, ze zmiany i wzrostu opodatkowania przemysłu naftowego oraz też niskiej bazy w zeszłym roku, bo w zeszłym roku był ten szok po price capowy. Price cap był w grudniu wprowadzony, no i wtedy te ceny ropy były bardzo niskie, jeżeli chodzi o ten grudzień, a do podatków liczy się grudzień, bo jest opóźnienie miesięczne, tak, ten grudzień i styczeń. No i dochodzi właśnie zmiana, po prostu podwyższenie, inaczej jest rozliczany ten podatek od kopalin, on jest z grubsza, można powiedzieć, że większy, tak upraszczając. Okej, masz wszystko, tak?
Ogólnie te 6,5 biliona rubli dziury to jest 65 miliardów euro. Nie, tak? nie, 1,5 biliona mamy teraz dziury. Okej, dobra. A wydatki są 6,5 biliona. Okej, czyli 15 miliardów euro gdzieś. Tak. Plus minus teraz mają dziurę. To jest ta najważniejsza informacja, która warto zapamiętać. Będziemy patrzyli, czy Co jak gdyby oznacza, że tam było 20 kilka miliardów tych juanów. Musieli dorzucić do tego projektu Gazpromu 10 miliardów. No i tu masz 15, no to teoretycznie nie powinni mieć tam juanów. Powinni już sprzedawać złoto, tak, jeżeli pokrywają to z Narodowego Funduszu Dobrobytu, tak? Tak. Dobra, lecimy na następny temat. Według analityków tajemnicą przymusu podnoszenia cen wina w ubiegłym roku są korki. Rosyjscy producenci nie byli w stanie znaleźć zamiennika dla importowanego korka. W 2022 roku Unia Europejska nałożyła sankcje na eksport do Rosji takich elementów właśnie z Portugalii, która odpowiada za 60% jej światowej produkcji, oraz Hiszpanii. Co to spowodowało? Oczywiście niedobory. Import równoległy korków okazał się za trudny i za kosztowny. Słuchajcie, tyle się mówi o sprzęcie wojskowym, o procesorach, o czym jest mowa, jak oni mają problem z korkiem do butelek. W rezultacie koszt korka wzrósł z 15-20 rubli do 30-50 rubli, czyli mamy 200% więcej w imporcie równoległym na samym korku. Nakrętki aluminiowe robi się z rosyjskich surowców, ale te wypełnienie, taka gumowa uszczelka jest importowana. Tak, tego też nie produkują, ale tu akurat nie było problemu z importem. Te zakrętki kosztują kilkakrotnie mniej niż korki, około 4 ruble za pojedynczą sztukę. W tej sytuacji niektórzy producenci zaczęli próbować zamykać takimi korkami nawet pełnowymiarowe i droższe butelki rosyjskiego szampana. Wrzucam wam to jako ciekawostkę, gdyż może jest to mało istotne, jak Rosjanie zamykają swoje wina, ale pokazuje, jak wiele sektorów, czasem nawet prozaicznych, sprawia w tym momencie Rosjanom problemy i niespodzianki. Wszystko. Tutaj mamy komentarz, że korki nie strzelają, bo już teraz od szampanów. No tak, bo zakręcają je tymi aluminiowymi tymi. No tak. Tak, no ten problem był przewidywany już w zeszłym roku, no bo tutaj jest akurat, no mogą próbować jakimiś plastikowymi takimi z Chin. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o taki korek, no to tutaj akurat Hiszpania, Portugalia są monopolistami, można powiedzieć. Mogą jeszcze coś z Ameryki Południowej próbować ściągać, tak, tam też być może się uda, ale to będzie po prostu drogo wychodziło. Tak, dokładnie. A my sobie, słuchajcie, przechodzimy do następnej informacji dotyczącej, no właśnie, Trumpa. Tak jak wiecie, w weekend Trump spotkał się ze znanym przywódcą europejskim Viktorem Orbanem. No i mamy tutaj relację Viktora z tego spotkania, który opowiedział, jak ono mniej więcej przebiegało i jakie są plany Trumpa, zdradził, po wygranych wyborach dotyczące Ukrainy. No i tutaj cytując jego. Ma dość szczegółowe plany, jak zakończyć tę wojnę, ale nie jestem upoważniony do mówienia o istocie tych planów. Ale już mówi, nie? Powiedział tak, ale to jest taka drama słów, jak na YouTubie tych patostreamerów, nie? Ja wam powiem tak w następnym odcinku, teraz nie mogę powiedzieć, ale w następnym, no tak. Według jego słów teraz Partia Republikańska blokuje próby demokratów wysłania pomocy finansowej i wojskowej na Ukrainie. Trump powiedział, że jeśli wróci, nie zrobi tego, nie da ani grosza, dodaje Orban. Jego zdaniem Ukraina nie stoi na własnych nogach, więc jeśli Stany Zjednoczone przestaną finansować Kijów, wojna się skończy. Premier Węgier podkreślił, że Europa bez Stanów Zjednoczonych nie jest w stanie samodzielnie finansować Ukrainy.
Myślę, że Węgier może też nie być, ale to... I najpierw odetną Orbán Węgry. Przekazał, że Trump nie zapewni bezpieczeństwa Europie zamiast Europejczyków, którzy albo będą musieli to zapłacić, albo stworzyć własną armię. Czy tu jest jak gdyby sugestia, że Trump będzie kazał zapłacić za tą pomoc i wtedy on może wyśle tą pomoc Ukrainie, z tego co ja rozumiem. Węgierski premier spotkał się z Trumpem w jego rezydencji na Florydzie 8 marca. W rozmowie uczestniczył również minister spraw zagranicznych Węgier. Według kampanii wyborczej Trumpa spotkał się on z Orbánem w celu omówienia szerokiego zakresu kwestii dotyczącej Węgier i Stanów Zjednoczonych, w tym nadrzędnego znaczenia silnych i bezpiecznych granic dla ochrony suwerenności każdego kraju. Według CNN spotkanie było przyjazne. Po rozmowach Orbán powiedział, że Trump powinien zostać ponownie wybrany i przynieść pokój. No i tutaj są przypominane te wcześniejsze wypowiedzi Trumpa, który obiecał, że pokój na Ukrainie nastąpi 24 godziny po jego wybraniu, znaczy po tym chyba jak to ogłosi, przed potencjalną nawet inauguracją w styczniu 2025. W szczególności Trump zamierza zorganizować szczyt pokojowy z udziałem prezydentów Ukrainy i Rosji i sobie wyobraża to w ten sposób, że zmusi Kijów do udziału w niej pod groźbą zmniejszenia wsparcia wojskowego, a Moskwę wręcz przeciwnie, za pomocą groźby zwiększenia dostaw broni. No i tak sobie wyobraża nasz przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych politykę zagraniczną USA. W sumie równie dobrze też moglibyśmy sobie coś wyobrazić. Gdybym ja był prezydentem, no tak, najpierw musi wygrać, później zobaczymy, co będzie robił, bo tak naprawdę pamiętajcie, że to jest jedna wielka gra przedwyborcza. Doświadczenie pokazuje, że politycy jedne rzeczy przed wyborami obiecują, a po wyborach się bardzo szybko z tego wycofują. Więc ja bym dalej podchodził do tego na spokojnie. Natomiast jako wiadomość dnia mamy dla Was wycinki, cytaty, bo dłuższa była ta informacja z raportu ekonomistów z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. U nas mamy bardzo często czarnowictwo, powielanie bzdur, które publikują Rosjanie. Mam więc dziś dla Was raport właśnie z Berkeley, choć trochę go skrócę z wiadomych przyczyn, ale mamy dane. Na początku zbiorczo o Ukrainie. Na początku wojny inflacja gwałtownie wzrosła z 10 do 26%, wysiedlono ponad 10 milionów Ukraińców, a stopa bezrobocia sięgała 24,5%. Narodowy Bank Ukrainy zdewaluował swoją walutę z 29 do 36 hrywien w stosunku do dolara amerykańskiego. W grudniu 2023 Międzynarodowy Fundusz Walutowy stwierdził, że pomimo niezliczonych wyzwań wskaźniki makroekonomiczne Ukrainy okazały się silniejsze niż oczekiwano i to mówiliśmy, mimo że w Polsce bardzo często mówiono, że Ukraina pada na kolana, że jej gospodarka po prostu jest w ruinie. No nie, okazywało się, że jest silniejsza niż oczekiwano i tutaj mamy też potwierdzenie. Międzynarodowy Fundusz Walutowy podwyższył swoją projekcję wzrostu PKB dla Ukrainy na rok zeszły z 2 do, słuchajcie, 4,5% i oczekuje się, że inflacja wkrótce spadnie do 5,5%. Nie wiem, czy to słyszeliście, natomiast koryguje się, jeżeli chodzi o PKB Ukrainy, w górę, nie w dół. Więc tak im się w miarę dobrze powodzi. Wraz ze spowolnieniem inflacji Narodowy Bank Ukrainy zastąpił swój stały kurs walutowy elastycznie zarządzanym kursem. Stopy procentowe spadły do około 15%, więc pamiętajcie, jest niżej niż w Rosji i spadły z 25% na początku roku 2023. Więc zobaczcie, te trendy są pozytywne. Ukraina nie ustępuje i szybko naprawia uszkodzenia. Naprawiono co najmniej 62% zniszczonych elektrowni cieplnych, 68% elektrowni wodnych i 80% linii energetycznych.
tu wykazują się bardzo dużą sprawnością i szybkością działania. Bridget Brink, ambasador USA na Ukrainie, informuje, że według stanu na połowę stycznia, i to jest, słuchajcie, ważne, bo była u nas rozmowa w Polsce odnośnie tej nowej trasy zbożowej, że nie mają szans i tak dalej, ale po zerwaniu blokady w zeszłym roku przewieziono już 16,5 miliona ton zboża, i to mniej więcej za pół roku, podczas gdy w ramach... Już więcej, ale ma to jest, stare dane. Tak, ale to jest do połowy stycznia, ja mówię. Podczas gdy w ramach nieistniejącej umowy za pośrednictwem ONZ, gdzie ONZ negocjowało, przewieziono 33 miliony ton w ciągu całego roku. Więc tu bez udziału ONZ, bez zgody Rosji, w pół roku przewieziono mniej więcej taką samą liczbę, jak przy tym układzie i tej umowie z ONZ i Rosją, więc tak naprawdę odbudowali to, co Rosjanie chcieli zniszczyć, i to jest bardzo duża strategiczna porażka Rosji, a duże zwycięstwo Ukrainy. To są ogólnie dość pozytywne dane, biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej znajduje się Ukraina na co dzień. A teraz kilka uwag z tego raportu co do Rosji, choć dla wielu naszych widzów to żadna z tych uwag nowością nie będzie. Tymczasem gospodarka rosyjska wykazuje oznaki napięcia. Mówiliśmy o tym bardzo często. Z Departamentu Skarbu USA wynika, że gospodarka Rosji jest o 5% mniejsza niż byłaby, gdyby prezydent nie najechał Ukrainy, czyli nie ma tu wzrostów PKB i ogólnie siły tej gospodarki, a jest osłabienie. W tym samym raporcie zauważono, że sankcje rzeczywiście ograniczyły wzrost gospodarki Rosji, co doprowadziło do wysokich stóp procentowych. Przypominam, jest 16% od grudnia, czyli już mamy kwartał bardzo wysokich stóp procentowych i osłabienia rubla. Od początku 2023 do października ubiegłego roku kurs wzrósł z 69 rubli do 100 rubli, czyli pamiętacie ten szok, i później we wrześniu te wszystkie operacje gwałtowne i podwyższanie kursu. Później kurs wymiany spadł do przedziału 88,93 w związku z wysiłkami rosyjskiego banku centralnego i rządu zmierzającymi do wzmocnienia waluty poprzez nałożenie kontroli kapitału. No i te już słynne nasze odcinki o komisarzach walutowych. Rosyjscy eksporterzy z 43 branż mają obecnie obowiązek wymiany 90% otrzymanej waluty obcej na ruble. No to też wszyscy nasi widzowie znają, no ale na świat te informacje nie wychodzą i takie raporty są po to robione, żeby ludzie na całym świecie mogli sobie to przeczytać. Taktyka taka zastosowana w pośpiechu sugeruje, że chmura niepewności nie będzie w dalszym ciągu znikać z nad rosyjskiego systemu finansowego i grożą temu systemowi finansowemu dalsze destabilizacje kursu walutowego. Po stronie Rosjan większość strat gospodarczych jest wynikiem jej własnego złego zarządzania oraz zachodnich sankcji. To też mówiliśmy często, że wiele problemów można by było uniknąć, gdyby ten rząd i bank centralny podejmowali inne decyzje, a oni z 3-4 decyzji możliwych wybierają bardzo często tą najgorszą dla siebie. Analitycy zauważają, że z powodu ofiar wojskowych i eksodusu osób uciekających przed poborem do wojska, Rosja stoi w obliczu kryzysu demograficznego, o tym też mówiliśmy kilkukrotnie. Ponadto jej gospodarka została osłabiona przez spadające przychody z ropy i gazu oraz wszechobecne paraliżujące niedobory części i narzędzi produkowanych na Zachodzie. No i tu nasi widzowie też to wiedzą. Chociaż sankcje gospodarcze nie zdołały zatrzymać wojny, udało im się nadwyrężyć rosyjską gospodarkę. Podsumowaniem tego raportu była taka konkluzja. Rosja oczywiście sprowadziła na siebie wszystkie te problemy. Z pewnością nie oznacza to już wygrania wojny przez Ukrainę, ani Zachód, ani Rosji, i to ani militarnie, ani na froncie gospodarczym. Natomiast Ukraina wychodzi z początkowego szoku i nadal, jeśli będzie udzielana pomoc
zagraniczna będzie miała przewagę w wojnie na wyniszczenie. Pamiętacie odcinek, nie wiem, z Krzysztofem Wojczalem, gdy Paweł mówił, że im dłużej to będzie trwało, a jeżeli będzie wsparcie od Zachodu, to Ukraina, wzrastają jej szanse ze względu na to, że ona potrzebuje mniej tego wsparcia niż tak naprawdę cała machina wojenna i cała gospodarka rosyjska. I to też w tym raporcie profesor ekonomii z Berkeley nam potwierdził. Myślę, że to jest fajne podsumowanie, gdyż dużo rzeczy u nas było mówione. To jest po raz kolejny, tutaj ekonomiści się wypowiadają gdzieś, trudno, żeby było inaczej, w linii, w którą my prezentujemy i która trochę jest taka sprzeczna temu, można powiedzieć, zdrowemu, chłopskiemu rozsądkowi. Rosja duży kraj, dużo surowców, dużo ludzi, Ukraina mały kraj, mniej surowców, to Rosja może prowadzić tą wojnę dłużej. Nie, właśnie nie i jak gdyby dane oraz te analizy to pokazują, że jest odwrotnie, przy oczywiście założeniu, że tutaj będzie pomoc ze strony Zachodu. Tak? Tak. Bo łatwiej jest pomagać małemu niż dużemu. A dużemu jedynie mogłyby pomagać Chiny, które nie wiemy, czy to zrobią, bo na razie tego nie robią. Ale może się to zmienić. Dobrze, kończymy. To dziękujemy w takim razie. Zmieściliśmy się znowu w 20 minutach. Będziemy dzisiaj właśnie rozmawiać, jak powinny wyglądać cepy, jakie powinny być długości. Mamy kilka propozycji, ale to o 17. Zapraszamy na 17. My ze swojej strony dziękujemy, życzymy miłego dnia. Kubek. Tutaj mamy, zapomniałem, kubek. Tak. Ale przygotowany jest. Z Gredek krzyczy Kubek. Z Gredku dla ciebie drugi człon Ukrainy. I niech tak będzie. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.